Moi drodzy, no to oglądamy w takim razie film o profesjach w grze Corepunk, która wychodzi już od dawien dawna i miejmy nadzieję, że już niedługo zagości na naszych komputerach i będziemy mogli w tą betę zagrać. To będzie czysty gameplay, czy tutaj będą coś nam opowiadać? Hello, everyone. Today we are going to tell you about the resource gathering and item crafting systems in Corepunk. That means we're talking professions. So, Corepunk has 4 crafting professions and 4 resource gathering professions. First, let's talk about the basic principles of how professions work, and then a little bit about each of them individually. Na wstępie, wiecie co, mi się podoba, to parę sekund, ale pomimo tego, że jest to gra, na którą patrzy się z góry, to gdzieś tam dla mnie zawsze jest na minus, pomimo tego, że gram w takie gry, ale animacje już tutaj mnie urzekły od tego kreatora czy wyboru postaci, niż do samego movementu, wygląda to po prostu ładnie. Talk about the good stuff. When practicing any type of profession, the player receives experience not only to develop their skill in that profession, but also to level up the hero. Czyli już taki klasyczny zabieg, tak, żeby nie oddzielać tych dwóch rzeczy, tylko żeby zachęcić graczy do levelowania i levelowania też profesji, tak, levelowania postaci, levelowania profesji, żeby robić to jednocześnie, dlatego ten exp do levela postaci też wpada, czyli normalnie. Profession in the game has 3 mastery levels. By increasing the mastery level, the player receives a new title. At level 1, you're a beginner. At level 2, you are advanced. Czyli też And taki finally, klasyk. at level 3, you become a master. To, co mi się z kolei nie podoba, to właśnie taki steampunkowy, znaczy no to jest steampunkowa gra, tak? Ale nie lubię tego UI, nie lubię, kurczę, tego charakterystycznego inwentory i nie pasuje mi to, ale jestem w stanie na to przymknąć oko. Ważne, że postać się rusza normalnie, chociaż ten podskok taki, ale że się rusza. Ja bardzo na to zwracam uwagę. Ciekawa mapa. Kurczę, mamy szansę na otrzymanie naprawdę dopracowanej gry. Trochę wyżej bym tą kamerę chciał mieć. Ciekawe, czy się da troszeczkę bardziej oddalić. Trochę czuję się za blisko. Damn it. How are you? I'm here on my first field assignment. I consider myself really lucky. Other guys from my course had to go to the salty lakes or the fiery fields. Ugh. What is this place? Oh, I thought you were local. This is a backwater village. Okej, czyli mamy Took tutaj me a day and a half to get here from the capital. różne ścieżki prowadzenia rozmowy, aczkolwiek to są Who are you? dopytanie. Oh, I'm from konkretne rzeczy. Lipej. I'm Ale to jest fajne rozwiązanie, bo bardzo często jest tak w grach robione, że te wszystkie pytania i odpowiedzi lecą jednym ciągiem i ty stoisz przed tym NPC-em przez 15 minut i słuchasz tego wszystkiego, a mnie to naprawdę nie interesuje. Ja chcę wiedzieć, co mam tutaj zrobić i tyle. a novice observer. If you ever get a chance, you should definitely visit Lipej. Okej. Damn it. Just Sorry. quest. Oh, hello there. What happened? Well, it's... I'm not really supposed to share any information with laymen. Okay. Wait, I would really appreciate your help, though. Well, all right, but only because it's a dire situation. I'm an apprentice at the Lithana University, a junior observer. I was supposed to study the behavioral patterns of the Naticus prolificus, or gnats, as you village people call them.
I put tracking devices on young gnats, and now I have their behavioral patterns, but I do not have the tracking devices. They cost a fortune for our department. I never thought these gnats would be so intimidating in real life. Oh gosh, if I mess up, the master sensor will definitely send me on. Powiedziałem, że chcę się dowiedzieć szybko tego, po co tutaj jestem i jednak też to trwa bardzo długo. Już jestem znudzony. An expedition to the fiery fields. Już to przeklikać. So yes, here I am, asking a layman for help. It'd mean everything to me if you killed these gnats and got the tracking devices back from them. I'm gonna do it. Really? Okay, go. Great! But if you meet any other observers or sensors, don't tell them about our little agreement. Bulldozer. Okej, czyli kompletnie nie mamy żadnych znaczników, tak? I wszystko musimy sobie rozkminiać. To ma swój klimat. To określmy to, że to jest fajne, bo znaczniki, informacje o tym, co gdzie jest, to wszystko skraca rozgrywkę. A takie elementy, wiadomo, to nie zajmie dużo czasu, jest minutka dłużej, trzeba się rozeznać w mapie, trzeba tą mapę poznać, wiedzieć co gdzie jest, i to troszeczkę grę wydłuża, ale już wiemy, ja już jestem przekonany, daję sobie rękę uciąć. Miesiąc i mamy addony do tej gry na każdy możliwy sposób, chyba że addony będą zablokowane, ale ja w to osobiście nie wierzę, że będą zablokowane i właśnie do takich rzeczy będą wykorzystywane, będą jakieś quest trackery, mapy i inne cuda. A jak nie będzie addonów, to będą zewnętrzne mapy. Niestety, które będą właśnie psuły ten klimat. Hello. To jest You know you're doing a największy good problem thing. Have you got all of them? gier aktualnie. Oh, that's fine. I'm not pressing you. Just take your time. But know that I will be kicked out of university if I don't bring the trackers back. Bulldozer. In terms of game design, we are not always advocates of rigid distinctions. More often than not, we favor mechanics where there is a choice, and that choice has both positive and negative consequences. The player can practice all kinds of gathering and crafting professions by gathering and crafting most of the items in the game. But players can only gather the rarest resources and craft the best items if they focus on one gathering profession and one crafting profession. To do this, in addition to the mastery level's mechanic, every profession in the game also has its own efficiency. What's efficiency? Well, profession efficiency increases as you practice that profession, I need to get. but your efficiency in the other professions decreases. Co? O kurczę, czy to jest... Dobrze rozumiem, tak? Że im stajesz się... Znaczy, określmy to tak bardzo, bardzo prosto, tak? Im bardziej skupiasz się na jednej profesji, tym bardziej cierpią na tym pozostałe profesje, ale stajesz się mistrzem w tej jednej. I to jest to, czego mi w grach MMORPG zawsze brakuje. I mnie to irytuje, że gracze mogą robić wszystko i są mistrzami we wszystkim. A tak właśnie nie powinno być. Powinno być tak, że gracz, jeżeli skupia się na tej jednej rzeczy, to jest w niej zajebisty i dlatego szuka tych innych graczy, którzy mogą mu pomóc w innych profesjach. I wtedy tworzy się ta społeczność, tworzą się znajomości, czyli dzieje się to, co w tych grach MMORPG jest mega ważne, żeby gra była dobra. Czyli granie z innymi graczami. Po prostu, to nie jest single player. To jest MMORPG. Nie przestawiłem wam na język polski, już przestawiam, bo to bardzo często jest super ważne tutaj na tym streamie, więc już wam tutaj odpalam. To tłumaczenie pewnie nie będzie tak idealne, ale ja słyszę, co pan mówi, więc ja sobie poradzę. Proszę, to dla was tutaj i dla tych osób, które oglądają sobie na YouTube. Simply put, the more you practice the same profession, the more effective you are at it. Just as the 4 gathering professions have a shared efficiency, so do the 4 crafting professions as well.
Okej, i zbieractwo i... Aha, ale wtedy jesteśmy w jednej profesji świetnym crafterem, tak? I w jednej tam profesji zbieracza jesteśmy świetni, tak? Że możemy sobie jedno tu robić. Nie tak, że one się wykluczają, że profesje, że te wszystkie 8 jest zbite jako profesja, tylko one są rozdzielone na wytwarzanie i na zbieractwa. Przepraszam. Co to jest tutaj przy łóżku? Co to jest? To jest obrazek pani z gołymi piersiami i dildosek? To jest. Są dildoski, są obrazki Maryśki. No i dobrze. Tak ma być. Dobrze. Have a good feeling To mnie się about podoba. this. Getting me steps up. So, when gathering resources, the efficiency only increases if you gather a resource corresponding to the level of that profession. You are thus rewarded for gathering resources that are challenging to your character at that time. Let's review a short example. If you pay attention to the icons of the gathering professions to the left, you will see their efficiency around the icons. Let's cut the tree down. Okej, ta wydajność tam spadnie, tak? Jak już złapiemy. This improved efficiency decreases if you use another gathering profession. So, once again, specializing is key. As for crafting, its efficiency will only increase if the player crafts an item whose gear score is high enough relative to their profession level. Kurczę, to... No wygląda to interesująco. Excellent. Please note how the Dobra, i mamy teraz wydajność nam wzrosła w wycince drzew. Z kolei tutaj załóżmy to jest jakieś zbieractwo roślinek, zmalało nam o 5%. Ale po jednym drzewie, tak? To jest skok 5%, to jest duży skok, co może wiązać się z tym, że zetniemy tych drzew ile? 10, tak? I już mamy 50% budowane. efficiency has changed. Logging has risen, while herbalism efficiency has dropped. Efficiency decreases for the profession that has not been used the longest. It is important to note that the higher the mastery level and efficiency of the profession, the more difficult it will be for the player to switch professions, since the player will have to gather rare resources and craft higher level items to increase their efficiency. Aha, czyli po prostu im wyżej jesteśmy procentowo, tym ciężej to się... O, dobra, wszystko kumam. Assuming that the player's goal is maximum efficiency for the chosen profession, it will be hardest to do after you reach your hero's level cap in the endgame. The player receives various bonuses and perks for mastery levels and increasing efficiency. Ładnie to wygląda. Pomimo tego, że mówię, ja nie lubię tego steampunkowego klimatu, to Let's wygląda talk about the ładnie. resource gathering professions first: mining, logging, herbalism, and butchery. For example, when it comes to the gathering professions, as the mastery levels up, opportunities to mine higher level veins get unlocked. Tak, im wyższy The overall poziom, tym chance of finding lepsze a możemy resource wyciągać rzeczy. increases, and there are additional gathering sessions for gathering a resource. Meanwhile, efficiency can affect the chance of Co znaczy dodatkowe sesje zbieractwa? receiving a rare resource, or can reduce the chance of failure. Aha, czyli też podnoszenie, jak mamy jakieś rzadsze zasoby, może zakończyć się niepowodzeniem. Okej. Czyli im wyższy poziom mamy, tym większe szanse na to, że uda nam się to zebrać. Dobra. Jasne. The process of gathering in the game is quite simple and intuitive. The player needs to find something worthy and start gathering a resource. Haha, Lotosek jak wyczaił. Brawo! Brawa dla Lotoska.
Czujny zawodnik. To jest nagroda, którą może odebrać tylko i wyłącznie jeden zawodnik na streamie. I Lotosek właśnie to dziabnął. Brawo! Brawo, Lotosku. What do we have here? An interface bar will appear at the bottom of the screen, displaying the process. While the bar is moving, the player has a chance of receiving one of the resources. There can be a wide variety of resources in a single spot, from the most common to very rare. When you find a resource, you receive a corresponding pleasant notification. You never know how lucky you might be, or unlucky. The player might find nothing. It happens. But even if you manage to find a resource, don't relax just yet. There is always a small chance of failing and losing your loot. Yes, that happens too. Znaczy, pomyślałem o czymś zupełnie innym, ale to chodzi o to, o czym mówiłem na początku, tak, że nie dropniesz nic, no, ja po prostu wpadło mi do głowy coś innego. Że nagle stracisz coś, co masz w inwentory. Nie, za daleko poszedłem. Metal, polymetal i starożytność? With an increase in the tier of the vein, the chance of getting more resources increases. For example, you can get not one ore, but two at once, and even more from the vein of the third tier. The rarer the resource, the higher the vein required to mine it. Epic resources can only be mined from tier 3 veins. In mining, the player can mine ores of various metals, crystals, nuggets, ancient fossils, just to name a few. Super. Akurat mamy jakiś fantastyczny, epicki przedmiot? Nie. Tylko metal chyba. Ale świeci się na fioletowo. No dobrze. No generalnie już to wiemy, zauważyliśmy, że opłaca się rozwijać jedną profesję. Okej, rozpoczynamy pierwszą walkę na tym nagraniu z cykadami. Nabafowany jak dzik. Przepraszam, ale mam wrażenie, że osoba, która tutaj operuje tą postacią, sztucznie porusza się za dużo, chociaż mógłby porozkładać te moby w 5 sekund, bo biega wokół tego jednego zawodnika bez HP już od kilku sekund i nie zadaje mu obrażeń, mógłby go po prostu położyć. Odnośnie kombatu, to z tego co ja się orientuję, on wydaje się wolny na niskich levelach, a po prostu im wyższy poziom masz, tym masz lepsze przedmioty i one wpływają na twój attack speed, na twój movement speed i tak dalej, i tak dalej. No i że po prostu przedmioty tutaj bardzo mocno rozwijają ci postać. Czy ta gra to tylko PvE? Nie. PvP może być bardzo interesujący tutaj ze względu na ten warfog, który jest cały czas i robienie wszelkich zasadzek, czyli to, co Slay ty lubisz robić, czyli siedzieć gdzieś z jakimś kamykiem i czekać na grupę graczy. Po prostu ten film konkretnie jest o profesjach. Jak się na to patrzy, to ten movement, no nie? To wszystko jest takie lolowe. Czy to błąd? Absolutnie nie, ludzie to lubią.
Wygląda jak Dota 1-1. Na pewno wiele... Znaczy bardzo duży związek ma z tym to, że patrzymy od góry, ale ten ruch postaci jest bardzo, bardzo podobny. Mam takie wrażenie. I reckon it's this way. Przy ognisku klasycznie odpoczywamy. Regenerujemy mapę, ale ognisko już widzę, że nie jest zaznaczone na mapie. Generalnie tej mapie nie jest nic zaznaczone. To jest bardzo ciekawe. Czy ja będę to sprawdzał? Czy będę w to grał? Tak, tak, tak. Jak wyjdzie, to oczywiście. Trzymam kciuki, żeby w tym roku udało im się coś wypuścić z tą grą. What a slog. Byłoby super. Nidalka. Czy gram w Lola? Nie, nie gram w Lola. W Lola grałem bardzo dawno temu. Jak 3/4 osób, tych 90% osób, która gra aktualnie w Lola na chleb mówiła beb, albo jeszcze nie było ich na świecie, to ja wtedy grałem w Lola. Co sądzę o Wayfinder? Nie pamiętam, co sądzę. Musiałbym rzucić okiem. Pamiętam ten tytuł, ale nie pamiętam dokładnie tej gry. Tam za wiele nie mamy informacji, więc będziemy bliżej jakiś premier, to wtedy. Co do pizzy, na wyczucie. Niech ci trochę podrośnie. Jak przetrzymasz dłużej, to będziesz mieć twarde brzegi. Jak krócej, to miękkie brzegi, takie delikatnie chrupiące. Kwestia tego, co lubisz. No dobrze, ale już możemy coś dalej zrobić. Stomping turf. Ten gameplay jest rzeczywiście dosyć długi. Niekoniecznie wszystko jest interesujące. Jest to gra Corepunk. Cześć, Hyde. Siemano. No mapa na pewno mała nie jest. Patrząc jeszcze na tempo movementu postaci, no to robi wrażenie. Wiadomo, później będą teleporty, mounty, stawiam i inne cuda, więc troszeczkę inaczej wyglądało. I reckon it's this way. No, podejrzewam, że z czasem teleporty też wprowadzą. Jeżeli ma ich nie być na start, to z czasem je wprowadzą. Logging is about taking advantage of the trees podróżowania. that have the strongest and deepest root systems. Those trees have roots that reach deep enough underground to access lakes of precious mana. Such trees are rare in the forests of Kvalat. These trees also fall into 3 tiers. Azot. Magic tree, old magic tree, and ancient magic tree.
The higher the tier of the magic tree, the higher the chance of getting larger and more precious resources. From trees, we can get magic wood, which has unique qualities of hardness, and campfires from such wood have special effects, like restoring strength and energy reserves to living beings. Fajne. You can also get various types of resins, bark. Lubię takie elementy, gdzie spotykasz na swojej drodze coś takiego niezwykłego, niecodziennego. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Tylko no niestety, żeby nie skończyło się jak w New World, że wszystko jest przepisane na zewnętrznej mapie interaktywnej, która psuje całą zabawę. Feathers and even honey. What a marathon. Talk about the good stuff. Pan Odbal If nam you trochę pursue przesadził tutaj herbalism na czacie. profession, you'll be collecting resources from large and dense kvalat bushes. Such bushes are whole Pewnie, to ecosystems Trey that David. live by their own rules. And the older and larger the bush, the more valuable resources it may contain. Bushes also come in 3 tiers: thick bush, old bush, and ancient bush. The larger the czyli- bush, the more complex the life that flows within it, and accordingly, the more expensive and rare the resources. Dałoby się to szybciej opowiedzieć wszystko, tak? Tej twórcy chcą bardzo wnikliwie przedstawić rozgrywkę, która no niestety, ale po tych 20 minutach wydaje się być bardzo powolna i nudna. Nie ukrywajmy. I tutaj nie widać dynamiki. Tutaj nie widać dynamiki. Wiemy już, że te zasoby są wielopoziomowe. Wiemy, że lecą różnorakie rzeczy. Dało się to zrobić, dało się to powiedzieć szybciej. Wiem, że chcą przedstawić dużo rzeczy, że odpowiadają na oczekiwania graczy, którzy już mają hype na tą grę i ciężko jest ich obalić, bo są swego rodzaju fanboyami, ale moim zdaniem to nagranie absolutnie nie trafia do osób, które mają być zachęcone. Chyba. Nie wiem. It can yield. A lot of different useful resources can come from these bushes. Herbs, plants, insects, berries, and many more. Fuck you too. No, fuck you. Snowflake, literal. Bulldozer. Well, fuck you. Well, fuck you too. Fuck you. No i fuck you, no. You motherfucker, die. No, fuck you. Fuck you. Ciekawy jest ten klimat tutaj. To mi się podoba, bo twórcy nie idą w stronę tego słodko pierdzącego klimatu a la Fortnite. Przepraszam, telefon, ja was z tym zostawię. Having me some of that. Dobra. Tak, że jakby nie idą w kierunku tego, mówię, słodko pierdzącego klimatu Fortnite'owego, tylko idą w kierunku dobrym, dla dorosłego odbiorcy. Okej, wygląda kolorowo, nie? Ale widzisz, masz tutaj wibratory na stołach, jakieś plakaty wymowne, moby się obrażają, więc What a slog.
Więc klimacik jest. A sam design, ja mam wrażenie, że mówię, tutaj oni idą po coś sprawdzonego, czyli wiedzą, że moby cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i jeżeli dobrze to przedstawią, to się po prostu sprzeda. I'll take that. To się nazywa Corepunk. I reckon it's this way. Dokładnie tak jak stylowy teraz napisał. Ludzie mogą narzekać, ale te gry się o wiele wolniej starzeją i one są długowieczne. I ludzie właśnie w te gry grają w największych liczbach. Dokładnie tak jest. Ej, głupio wyszło, się rozbiegło towarzystwo. Cześć, cześć, witam was. No to fajne. Fajne tutaj, że walą taką ucieczkę moby. Ja nie wierzę, że ta walka na takim poziomie na 3 przeciwników będzie jakaś niesamowicie wymagająca. To tutaj nie ma szans, żeby gracz na starcie przegrał, ale coś się dzieje. Coś się tutaj dzieje. Getting the sweat on. Proszę, Gesiu, ty też się krew oddawałeś? Nie pierwsza osoba. Getting my steps in. Okay. The specialist in butchery skillfully dissects animal carcasses, retrieving organs intact ready for crafting. But not all animal carcasses are suitable or of value. The creatures of Kavalat lead hard and brutal lives, so that often the organs and body parts retrieved have pathologies that render the components extracted unsuitable for use in craft machines. Animals may sustain injuries in the hunt that despoil the resources that they could have yielded. Those experienced in butchery, though, can identify those carcasses most suitable for butchering. And the most experienced are able to identify the bodies of animals that have grown in ideal natural conditions and may offer up the highest. Ale właśnie tusze, tak? A to w sumie nie fajne, bo jeżeli ta walka ma być taka powolna, wymagająca, no to gdybym grał w roli rzeźnika, to chciałbym potrafić identyfikować zwierzynę czy moba już przed jego pokonaniem. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca. Quality materials for collection. Carcasses come in the lower, middle, and prime categories. In the butchery profession, you are able to acquire bones, vertebrae, living blood, eyes, cartilage, and many other grisly resources from these animals. Usually the best veins are the hardest to find. But once again, you'll know that the effort has been worthwhile when a vein yields up the very rarest of resources,
allowing you to craft the very best in-slot items. And of course, if you are outside the safe zone in the wasteland, don't get too relaxed. Okej, czyli coś nam tutaj teraz poleci niesamowitego. Left, right. Change fossil. A co z tym questem? Bo już w zasadzie zapomniałem o tym questie. Dokąd my podążamy za tym questem? Robi tylko doktora. No ten rzut ewidentnie dudni. Ciekawe, czemu nie rzuca mobem w moba, skoro tam jest jakiś AOE damage. Ten jaki tu jest, kurczę. Tuborg, bardzo dziękuję za suba. Piąteczkę dla ciebie. Dzięki wielkie. Wait a minute. Umiejętności są bardzo manożerne. Ale to jest niski level, tak? Na 7 poziomie. Więc nie jest wyposażony w żadną potężną regenerację many, a to pewnie z tego co już tutaj widzę będzie też kluczem poniekąd do przyjemnej rozgrywki. Chyba że będzie aż tak potężna różnica w klasach postaci. Taki Let's have a little look. frontlaner no nie będzie mógł tymi umiejętnościami spamować nigdy za bardzo. Z kolei jakaś postać, która gra sobie na range'u, będzie cisnęła umiejętnościami jak dzika. Co to jest? Fajne jest to, że to wszystko jest spójne. I reckon it's this way. To rzeczywiście jest spójne. Cześć Szary, siemanko. Getting me steps up. PvP będzie złoto? Myślę, że tak, że PvP będzie dobre tutaj. Kwestia tego, jak to... Jak duży sens będzie miało granie PvP. Co do samej rozgrywki, samego gameplayu PvP, no nie mam złudzeń, że na pewno będzie dobrze, tylko czy to będzie się chciało robić. Kłopoty. Kłopoty Legionera. Tylko niech biegnie windyka. Ale zasięg mają moby.
No, jestem ciekaw, jak szybko odpuszczą. Już kawałek go gonią. Nie ma lekko. Jeszcze są. Bit of strife, my favorite. Coś będzie, kiedy? Nie wiadomo. No jestem przekonany, że jeżeli ta gra się będzie miała pojawić, jeżeli miałaby wyjść w tym roku, World of Kavalat is a tough place, To especially listopad. outside the city walls and safe zones, out in the jeżeli miałaby wastelands. wyjść. Dangerous, yes, but also supremely profitable. You never know what will be waiting for you around the next corner. Rare loot or some terrifying new enemy. If you encounter an enemy camp, be sure you have what it takes to finish the job before you dive in. Maybe alone, Okay. picked off one by one. These guys would have been easy targets. But working in a group as they do, they present a serious threat, even to the most seasoned warriors. To trochę nie wierzę, że tak będzie. Pewnie kwestia klasy Need to bardzo get mocno. moving. A jeżeli tak będzie, to nie zdziwię się, jak społeczność, znaczy to też kwestia tego właśnie, jaka społeczność się zbierze wokół gry. Jaki będzie target i w którym kierunku będą szli, tak? No bo to twórcy dyktują tak naprawdę, w jaką stronę idą i jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie od graczy, którzy chcą mieć wszystko podane na tacy, to osłabianie, ułatwianie tej rozgrywki, no wiadomo jakie będzie. Jeżeli natomiast uda się, żeby zdobyć zainteresowanie graczy wymagających od gry jakiegoś poziomu trudności, no to wtedy będą mogli iść tym swoim tropem i to utrzymać, ale no, wiemy jak jest w grach. Wiemy jak jest niestety. It's not time yet. Jeżeli ta gra jest już tak długo w produkcji, to tam też z tyłu za plecami musi stać ktoś z portfelem wypchanymi pieniędzmi i ta osoba, która tam stoi, to po prostu osoba z tymi pieniędzmi oczekuje zwrotu. I finalnie gdzieś tam na końcu wiemy, o co się to rozbija. Tak? Że jeżeli tych zwrotów nie będzie, to będzie trzeba reagować i robić tak, żeby te zwroty były. I nie oszukujmy się. Wizja to nie jest wszystko i tak się rozchodzi o siano. Jak gra nie byłaby cudowna, jakby nie zapowiadała się dobrze, After a to tough zawsze fight, trzeba mieć z it's tyłu best to głowy rest for a kasę. bit and recover. Going out into the wastelands, roaming and looting means you have to be prepared to fight at any time. But anything valuable you find is going to count for nothing if you can't bring it back in one piece. Therefore, a smart player checks their inventory often. A stockpile of painkillers and plenty of campfire kits. These things can make the difference between life and death. No, trzeba być przygotowanym cały czas na walkę i na regenerację, okej. Czy są oni przeciwnicy? Myślę, że przeciwników jest bardzo dużo. Zwróć uwagę, że jesteśmy zaraz na 7 poziomie i cały czas jest wykonywana jedna Talk misja. about the good stuff. I robione jest przedstawianie rozgrywki, na pewno nie chcą zbyt dużo pokazać, ale chcą też zadowolić fanów. Full steam ahead. To są bardzo fajne informacje stylowe. To It jest is super, also ale equally important to note to, że tak się mówi, czy wierzyć, czy nie wierzyć, no wiecie, każdy mówi na temat swojego projektu, na temat swojej gry, mówi w superlatywach, mówi o tym, żeby się nie martwić i tak dalej, bo gdzieś tam mają obrany jakiś kierunek i to ma ugłaskać graczy.
I trzymajmy kciuki, żeby rzeczywiście tak było. Żeby to była prawda i żeby ci ludzie, żeby nie spotkało te osoby nic złego, żeby nie musieli mieć tych pieniędzy z powrotem. Bo jak muszą mieć pieniądze z powrotem, to wiadomo, co się dzieje. Note that resources and items in Ale New general World... are gathered in Corepunk not only from veins, trees, New World to bushes, New and World. carcasses. New World miał być bogiem MMO i cały czas ma szansę stać się bogiem MMO. To, że grze nie wychodzi w pierwszym, czy drugim, czy trzecim, czy nawet czwartym roku, to nie znaczy wcale, że ta gra nie będzie świetna za parę lat, bo gry MMORPG rozwijają się latami. I można mówić o New World wiele różnych rzeczy, ale nie znajdziesz drugiej takiej gry, która gameplayowo będzie taka fajna jak New World, tak? I to jest fakt. Więc New World ma to coś, co może sprawić, że ludzie będą chcieli wracać, jeżeli pojawi się dużo kontentu w grze. That is for the big guy. You can find resources, artifacts, and consumables. Podasz przykład jakiejś gry MMORPG, która po 10 latach zaczęła być dobrą grą? Nie wiem, nie mówiłem o 10 latach, ale niedaleko szukając The Elder Scrolls Online. Including very rare ones in drops all over the world. What's all this then? Try searching corpses, breaking barrels and crates, ransacking abandoned houses, exploring points of interest, opening secret chests, killing mobs, etc. With any type of activity, you have an opportunity to receive loot and perhaps even skins. But of course, if we were talking about resources, it's much more profitable to do it through gathering. Forge a path. Młody Wood Raptor, 20 poziom. I na 7 levelu się odważysz w takiego przeciwnika wejść? Chyba nie. Chyba nie. Wygląda to imponująco. No, chciałbym w to zagrać i to poczuć. Chciałbym poczuć tę grę. Wyłączę sobie te reklamy, jest tego za dużo. Przecież zaczyna to irytować, że co chwilę jakaś reklama tej wyskakuje. Też jestem ciekaw tego, jak duże dysproporcje są pomiędzy levelami i jak duży wpływ mają przedmioty. I'll take that. Let's talk about the crafting professions. Corepunk, as we said before, has 4 crafting professions: construction, alchemy, weaponsmithing, and mysticism. Mystycyzm. The crafting professions in Corepunk have their own unique sets of permanent upgrades that don't overlap with any of the other professions. There are minor exceptions in regard to some temporary buffs, though. For instance, alchemy and mysticism can both produce temporary buffs and item upgrades. I like it over there. The attribute buffs a hero can gain from artifacts are unique to those artifacts. You cannot get these parameters permanently anywhere else.
while weaponsmith characteristics and upgrades are only unique to weaponsmithing, no exceptions. In this way, you cannot permanently everyone stack gets attack jokes. power or spell power in all systems at Jest once. powieszony clown. Limited time buffs are not taken into account though. Every crafting profession has its own unique bonus that affects the hero's gameplay. We will tell you about them a little bit later. When the hero reaches level 40, all profession bonuses are only active if the player has achieved Okay. 100% efficiency in the given profession. Dobrze. On zbiera kamienie i zielsko, przecież jedno mu wyklucza drugie. Tak. No ale to jest przedstawienie rozgrywki, jak pokazywał wcześniej, na jakiej zasadzie to działa, jak się tam obniżają te procenty. Dokładnie tak. To jest po prostu jakiś magiczny krzaczek, przy którym się zatrzymał. Specjalnie, żeby pokazać właśnie jego ścięcie. Możesz, tylko wtedy wiesz, na co się godzisz, tak? Zbierasz sobie po prostu mniej zasobów, nie zbierasz tak rzadkich zasobów. Masz większą szansę na to, że coś ci się nie podniesie, tak? To jest twój wybór, możesz to robić, najbardziej. Albo możesz iść w kierunku jednej profesji. Wszystko będzie miało swoje plusy i minusy I na like it pewno. over here. Nie, to jest MMORPG. Tubor. Spider Queen. No to już wchodzimy w takie strefy, widzę, mocniejsze. Tym GM-owskim kątem mógłbyś sobie podbić poziom, ale rozumiem, że rozgrywki nie chcecie pokazać. Nie wszystko chcecie zdradzić. Anything for me? Stomping turf. Teraz mam pytanie, bo ja tego nie pamiętam kompletnie. Tutaj PvP jest cały czas uruchomione, tak? Czy on musi się oflagować? Do PvP. Czyli musi się oflagować. Okej. Okej, i wtedy jak już jest oflagowany, to przedmioty z niego normalnie mogą wypaść, tak? Ale nie wszystkie, tylko tam jakiś przedmiot. Nie może z niego wypaść nic. Old Magic Tree. What a marathon. Czyli system PK klasyczny jest tak zwany tutaj w grze. No dobrze. To bardzo dobrze. Może chociaż What do coś we have takiego here? jest. Big guy on the move. What's all this then? Big Bush. Fragrant Root. Się zamuliło na początku.
What a slog. Dobrze, mamy tutaj teraz kolejną ekipę, teraz 4 moby na 7 poziomie, więc będzie się za nie brał. No właśnie, o to mi chodziło. Teraz rzucił w moby i wszystkie dostały damage. Zastanawiałem się, czemu tego nie robił wcześniej. Patrzcie, jaka od razu inna para kalorów. Tylko, że te moby nie uciekają, tylko się rzucają na niego, też inaczej. A tamtego kajtowały. You little wimp. I znowu ognisko. Kurczę, mam trochę problem z tym, bo Let's have a little look. to jest wolne. To jest wolne, no. Ja rozumiem, że ta gra ma taka być, ale ja nie wiem, czy na dłuższą metę to do mnie osobiście trafi, że wiecie, kurczę, się trzeba odpalić przed każdą walką, po każdej walce usiąść. Trochę jest za wolno dla mnie. Oczywiście, może później będzie inaczej, ale mówię to, co widzę. Czy komentuję to, co widzę. No tak, to tak działa. To tak działa, ale to najlepiej jest znaleźć jakiś balans. Każda pojedyncza walka. Aczkolwiek no tutaj widzicie, tu się teraz nie zatrzyma, tylko po prostu biegnie i musi te HP-ki i mana regenerują, więc to też nie jest tak, że się musisz zatrzymać po każdej walce. No można odpuścić i biec dalej, się wszystko zregeneruje. Get moving. O to mi właśnie chodzi, Lotosek, nie? Że to początek gry kupuje graczy. Znaczy, inaczej. Początek gry trafia do mas, a ci gracze, którzy wiedzą, czego szukają i wciągają się, interesują się tym, jak to wygląda później endgame'em, to jest zawsze ten mniejszy a procent little bit graczy. about itemization. Most items in the game have 4 grades: common, uncommon, rare, and epic. However, there are also legendary items out there, but they are extremely rare. Oh yes, indeed. Items are divided into tiers. Tier 1, Tier 2, and so on. Items are also divided into 2 kinds: bind on pickup and bind on equip. This does not apply to consumables. Bind on pickup items cannot be exchanged between players, but bind on equip items, if they have not yet been used, can be exchanged without restrictions. Okay. Items in Corepunk have a gear score calculated depending on that item's power. The scaling and characteristic values, as well as the chances of triggering effects on items, randomly roll within their set values. Items in the game don't break, and they have no durability rating. Bardzo During dobrze. crafting, the player always has an opportunity to craft a higher quality item, up to epic. As you would expect, items become stronger as their grade increases, with different types of items having different kinds of buffs. For example, artifacts have an additional characteristic added to the secondary basket as their grade increases, while weapons have an additional upgrade slot added as their grade increases. Chips Okay. and runes with a higher grade have their effect scaling increased, and alchemy consumables can be crafted with a quantity exceeding 1. As an item tier increases, it expands the upper limits within which the effect values can roll to. What is it, civilian? Okay. What is this place? Forest lands of Elan. Some newcomers fell under the wrong impression that crimes are easily committed in villages like this. But I have bad news for them. It's not. Who are you? You're talking to the chief security officer of this village and its surrounding areas. If you witness a crime, you need to report it immediately. I serve to maintain law and order in the areas under my supervision. Forge a path. Let's move on to crafting. Crafting items is simple. In Corepunk, almost all items are crafted using the same simple principle.
A Tier 1 I item is dobrze. crafted first, from looted resources. In order to craft Tier 2 or higher items, the player needs to use items of the previous tier as resources, plus additional rarer resources that a Tier 2 recipe requires. But items used for crafting must be uncommon. To start crafting, you need to be at the appropriate profession workbench, open the crafting menu, have a recipe for the required item, and also have the required amount of resources. As soon as you start crafting an item, the crafting bar will appear in the UI window below, just as with the gathering professions. In the process of crafting, the player always has a chance to craft an item of better quality than the recipe generates by default, or in the case of alchemy, a chance to generate more than one of whatever consumable poszedłeś you're tego stołu? concocting. Aurora. Just like with the gathering professions, there are special bonuses in the crafting professions as your mastery levels up. In contrast to the gathering professions, though, where the bonuses are shared between all professions, every crafting profession has its own unique set of bonuses that affect the hero's gameplay. That said, there are several ways to craft one and the same item. To craft certain items with a higher gear score, you will require the maximum level of profession efficiency. Some items can be crafted without a workbench, such as campfire or roll a joint. Special items will require the player to find a specialized rare workbench to craft them. Stół rzeźnika wygląda. Full steam ahead. Zroluj jointa. No tak. Cześć Łukasz, siemanko. Dobrze, tutaj w mieście jest oznaczone, co gdzie jest. Take loot. Proszę, tutaj mamy też innych zawodników. Pykających. Getting a sweat on. Ja poproszę o dostęp do testów zamkniętych. Yeah. O, What a slog. Well, it's about time we looked at the crafting professions themselves. Here's the construction profession. This is all about crafting artifacts, items that are inserted into the active panel on the hero's screen. Artifacts have two baskets of characteristics, primary and secondary. The primary artifact basket carries basic characteristics in the game, such as attack power, spell power, health, mana, armor, magic resist, physical crit chance, and magical crit chance. The secondary basket carries a set of characteristics that include such parameters as cooldown reduction, buff duration, vision radius, increased area effects, increased control duration, tenacity, health regeneration, mana regeneration, and many more. As the item quality increases, characteristics are added to the secondary basket. A Tier 1 artifact has one basic characteristic in the primary basket. The player can create Tier 2 artifacts, combining these characteristics with each other in any variation. Czyli sobie łączymy And when creating a artefakty. Tier 3 artifact, it is possible to combine 3 characteristics with each other in any variation. It is important to note that if the player uses artifacts of the previous tier, rare or higher when crafting, they will receive additional characteristics in the secondary basket. Panie złoty. As the construction profession levels up, you receive a bonus for using artifacts. Tak, to For ciekawe, example, to fajny the system player will z get tym plus łączeniem 5% for przedmiotów. using artifacts at level 2 and plus 10% at level 3.
It's also worth remembering that the bonus does not affect the crafting of an item, but rather the use of the item by the player, i.e. the characteristics of the item itself don't change. Now this is all right. On the march. To po prawej stronie jest nasze inwentory? O co tutaj chodzi? I'll take that. Czy są po prostu slotne itemy? O panie! Ale on wlazł na dach. Forge a path. Weaponsmithing is where the player crafts weapons and bioorganic chips, which are essentially weapon upgrades. Weapons in the game have fixed stats: damage No per właśnie chciałem. second, DPS, weapon damage, Weapon and damage. attack speed. As the weapon Power, tier czyli increases, attack speed it to jest, expands tak? the limits within which these characteristics can be rolled. Weapons in Corepunk can be upgraded. It's through weapon upgrades that the most powerful weapons in the game can be acquired. As the grade increases, a weapon receives upgrade slots. The higher the quality of a weapon is, the more upgrade slots it has. Chips can be inserted into Okay. these slots. Every slot has its own bonuses that are rolled at random when you receive the weapon. To receive a slot bonus, the slot and the chip that is inserted must have the same icons. Chips can come in two variations. An advanced chip is inserted into an advanced slot, and a standard upgrade chip is inserted into a standard Mana slot. cost 20% Advanced zmniejszony. chips have effects on weapons that are unique for this system, and can be triggered when dealing damage to an enemy. Every chip has either magic or physical effects. Standard upgrade chips, however, give an increase in stats, such as attack speed, haste, weapon Cześć, damage, Maniek. spell power, physical crit power, magical crit power, armor penetration, and magic penetration. As mentioned previously, stats like these are unique for this system and cannot be permanently stacked anywhere else. Crafting weapons and their upgrades follows the same logic as with the construction profession, and the other crafting professions, in fact. So once again, to create a higher tier item, you must have two uncommon items of the previous tier. If the player uses higher quality items, rare or epic items for crafting, the weapon they will receive will have extra slots, złoty, ile tutaj and the soketów. advanced chip will have extra effects too. It's time to look at an advanced chip and its effects. The Execute Advanced chip will be used as an example. So here we took the best quality item that was crafted from two epic chips of the previous tier 1. Here you can see all the possible effects. There is a mark on the chip that defines the effect of the chip. An advanced chip can be inserted into a slot with any mark, and it will work, but you won't get any slot bonus. In order to receive a slot bonus, it's important that the slot has the same mark as the chip. So, as you can see, this advanced chip has a proc chance and a proc condition. So let's look at what the effects could be on this particular chip. Its main effect is that it gives you a chance to execute an enemy. The first additional effect, if the target dies, you will zgubiłem. heal for 50% of the Tym killing wszystkim. damage, appears if the chip has been crafted from two rare tier 1 chips. The second additional effect is executes at 25%, improves the proc condition, and appears if the chip has been crafted from two epic tier 1 advanced chips. Advanced chips have a limited number of charges. Each time the effect is triggered, one charge is removed. The player can recharge an advanced chip in the inlay window. W oknie inlay. It's a good idea to carry extra charges with you before an important foray into the world, and just in general. Okej, to musiałbym Time to przetrawić consider na profession spokojnie, bonuses. co tu się teraz In wydarzyło. weaponsmithing, as you move up to 3 mastery levels, you'll see improvements in weapon efficiency. Time to give you the lowdown on the synthesis machine. This impressive device is needed to craft items beyond standard recipes, or to craft without a recipe.
If the items used as ingredients are of a higher quality than those specified in a given recipe, the synthesis machine will produce for you an item that has additional bonuses. Storage bot to your service. How are you? I feel very safe here. Got it? Safe. Because every item you give me is guaranteed to be safe until your return. What is this place? These are the lands of the Kingdom of Elan. And these are pretty dangerous lands outside the safety of the town. But don't worry. Everything you leave with me will be safe. Who are you? I am Storage Bot Plus by Lipej and Royal Bank. We offer our clients the best storage options. The experience of our customers is our Okej, first priority. wiemy jak działa depozyt. Dawaj, klik, zrzuć do Storage bot to your depozytu. service. Czy trzeba mieć item przy sobie, czy mogą być w depozycie do craftów? The synthesis machine can also improve the quality of items you already have, change their characteristics, reroll their stats, and even alter an item's visuals, to name just a few of its other functions. The synthesis machine has two disadvantages, though. The first one is that it's expensive to use. For some operations, requires consumables that may be very rare. And the second No i one bardzo is dobrze. that it's not fully implemented yet, so we can't show you how it works right now. You'll see it in the beta, and we'll be able to try it out yourself. O, będę mógł w wersji beta wypróbować? Super, ale jeszcze nie jest stworzony. Skins play a big part in how your hero looks, though they are purely cosmetic and don't change your hero's stats. The synthesis machine can be used to upgrade the skins you've got. To do that, you need upgrade kits, another rare resource in the game. First, you put your lower grade skin item into the synthesis machine, before adding some upgrade kits. At this point, if you want, you have the option to throw some valuable resources into the mix. Then if you're lucky and get the combination of resources, as well as their respective quantities right, not only will you get a higher grade skin, but you will also end up with a skin made of different materials, giving it a distinctive visual appearance. Usually you can wear up to 6 skin items at once: bodysuit or underwear, lower body, upper body, gloves, and shoes. Some skin items may take 2 or more slots at once, depending on their structure and design. You can combine skin items from different skin sets too, to achieve exactly the look you're going for. There's literally millions of different combinations. You're free to express yourself. Going for a And this is just one of the many possibilities that the synthesis machine opens up to you. Okej. Synthesis Machine. Ja myślę, że to jest dobra pora na to, żeby wskoczył na inną postać. Bo to jest gra steampunkowa. stomping turf. Dlatego tak to wygląda wszystko. To co, jak patrzę na tą grę, to jestem przekonany, że jeżeli chodzi o optymalizację, to Stomping turf. Storage bot to your będzie super. Mówisz, że 10 na 10? Znaczy mi się to nie podoba. Tutaj też nie będę mówił, że to jest super fajne. Bo to nie mogę patrzeć na na te steampunkowe rzeczy. Bardzo nie lubię, ale... A tak jak dobrze mi się grało na przykład w Wildstara, bo jakoś mam jakieś takie mocne skojarzenie z Wildstarem. Nie wiem, patrzę na tą grę i widzę tutaj troszeczkę Wildstara, to
to się po prostu może bardzo dobrze grać. Nie? Drugs. I need to get. Yes? How Ale are już you? wiemy, jak to Yeah, działa. busy To here tego nie with my musi tak job, pokazywać okay? Keeping all those wnikliwie. Lipey and the Każdej officials happy rozmowy. with my reports on you outworlders. What is this place? Yeah, I think Gra that's nazywa too. się Real Corepunk. nice place. Just keep your distance, all right? Who are you? Sorry, what? Can't hear you in this suit. The toilet is over there. Yes? Another virus spreader from the outside needs a medical certificate. Well, I couldn't care less about what flus or plagues you brought here from your world, but others do. If you want to stay here, you have to get the shot. And I'm not going to make the vaccine anytime soon, so you'll have to craft it yourself. Here's the recipe. Craft the vaccine. You can use my crafting table. The ingredients are outside of town. Inject yourself, then speak to me if you're still able. Good luck. Sure. You know where to find me. Going for a mosey. Yes? Yeah? Found the plants? No. No. You outworlders are the worst. All right, take the ingredients from my stash. They're in the chest right there. Speak to me when you've made the vaccine and taken the shot. Lovely. Ale żeś nazbierał, panie złoty. Yes? Yeah? Found the plants? No. Listen, stop bothering me. I saw you opening my chest. Stop fooling around. Just make the vaccine and take the damn shot. I don't have time for this. Obawiam się Steam ahead. tego, że bo chcę zagrać, chcę spróbować, jestem mega ciekaw, ale będę musiał mieć takie rozeznanie, jeżeli chodzi o endgame content. Będę musiał być pewny tego, że ten endgame content będzie na tyle zajebisty, żebym chciał przez to przebrnąć, na co patrzę, bo In alchemy, everything Jest is bardzo both wolno. simple and interesting. You'll get to craft all kinds of consumables that give temporary buffs. You'll be making medicines, vaccines, and ointments, as well as rolling joints and doing a whole lot else. During crafting, the alchemy master doesn't have to contend with quality procs and worry about their impact, because these are consumable items and so don't have different quality grades. When crafting alchemy consumables, Small though, joint. the player can get a proc that might enable them to make 2 or 3 consumables at once instead of 1. Also, every consumable has a limited duration on its buff. ewidentnie widać, że And lubią the sobie player will have to przyjarać. use a lot more consumables in the next tier of crafting to increase this duration. The reward will be a long-lasting buff that will come in handy when traveling through the wildlands of Kvalat. In Corepunk, the player can have several alchemy buffs at the same time. Osobiście nie lubię takich gier skupionych na farmie i kraftowaniu. Wiesz co? To jest materiał, który jest poświęcony profesjom, dlatego możesz mieć takie przeświadczenie, że ta gra się skupia tylko i wyłącznie na tym, bo o tym jest ten materiał. To nie jest gra o kontencie PvE, dungeonach, PvP, siege'ach czy innych rzeczach, tylko po prostu oni tutaj przedstawiają zbieractwa i wytwarzanie. And the number of buffs that can take effect simultaneously depends on the profession level. With each new mastery level, the number of alchemy buffs used simultaneously will increase. A player who is focused on alchemy will feel more comfortable when exploring the most difficult and harsh locations of the wildlands. Jaj!
Jesteśmy zaszczepieni. All vaccinated? Let me look at you. Red eyeballs, dry lips, swelling limbs. Yep, worked perfectly. Here's your certificate. Now get the hell out of here already. Yes. Yeah, bye. Ta-ta. Tak, tutaj Sloven pisał, że kolejny materiał będzie o Hero Builds i to będzie właśnie ten materiał, który mi powie, czy ja będę chciał to zagrać. Znaczy, czy będę chciał w to grać, bo zagrać na pewno będę chciał, ale czy będę chciał w to grać dłużej. Bo może właśnie w tym materiale o buildach pewnie zobaczę coś, co może mnie zachęcić. This profession is all about crafting runes. Runes are upgrades for artifacts. Runes enable the player to upgrade artifacts by placing seals on them. Seals add special mechanics to player gameplay, and in some cases, can be a great addition to a certain build or playstyle. Runes are thus another important layer of progression and hero building gameplay in the overall system. The player can upgrade items without restrictions, but the number of artifacts with rune effects that they can carry at the same time is limited. The principle of rune effects is mechanically in many respects similar to how advanced chips work on weapons. But unlike advanced chips, runes have very different proc conditions. They are more permanent and more predictable. Let's look at the Hedgehog rune as an example. The main effect of this rune is when struck by an attack, deal physical damage to the attacker. As the rune grade increases, so does the effect scaling. And as the tier increases, it expands, as with chips, the limits within which the effect values can be rolled. Just as in the example with the advanced chip, we have two additional effects. Slows enemy by 10% for 1 second, Cześć, Morgotus. appears on a rune if it was made from rare runes of the previous tier. And the second additional effect, reduces enemy attack speed by 15% for 3 seconds, is added if epic tier 1 runes were used during rune crafting. The bonus of the mysticism profession is that the higher the mastery level is, the more equipped rune artifacts the player can use. Okej. Thank you for watching. Sign up Luzik. for beta. Żaden problem. Jeżeli ktoś z Was chciałby się zapisać do beta testów, no to na stronie corepunk.com do beta testów można się zapisać. Kiedy będzie beta, nie wiadomo, ale podsumowując ten materiał, z całą pewnością to, co mi się podoba, to to, że nie możesz być mistrzem we wszystkim. Możesz robić wszystko, ale jeżeli chcesz być mistrzem, powiedzmy, w ścinaniu drzew, no to będziesz w tym, ale w innych rzeczach nie będziesz tak dobry, że nie możesz być we wszystkim tak samo dobry. I to jest super. Niestety ten materiał zmęczył mnie, jeżeli chodzi o dynamikę, o dynamikę rozgrywki, ale to nie był materiał, który miał przedstawiać niesamowicie dynamiczną rozgrywkę, tylko miał przedstawić profesję. Profesję, zbieractwa, wytwarzanie. Więc też nie opierałbym, nie stawałbym teraz murem, że nigdy nie spojrzał na tą grę, bo nie jest dynamiczna. Poczekałbym jednak na kolejne materiały, gdzie będą więcej tego pokazywać, a z całą pewnością, jeżeli ktoś jest zainteresowany grami MMORPG, to powinien zapisać się tak często do beta testów, bo to na pewno pod jakimś kątem będzie dobra gra. To z całą pewnością, ale czy to będzie gra dla każdego? Oczywiście, jak zwykle, nie będzie to gra dla każdego, ale żebyśmy przekonać, że to jest gra dla ciebie, drogi widzu, to trzeba sobie do tej gry wskoczyć po prostu. No. Tak więc dziękuję za uwagę przy Corepunku.